Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację bardzo ciekawego gadżetu od marki Cloudnote. Będzie to m.in. dyktafon, ale wzbogacony o ciekawe funkcje sztucznej inteligencji. Co potrafi, postaram się Wam to opisać w dzisiejszym filmie i pokazać przykłady. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Przed nami Cloudnote, czyli cyfrowy dyktafon nowej generacji wzbogacony poprzez funkcję AI. Jest to narzędzie, które dla większości osób może nie być aż tak przydatne, natomiast są grupy zawodowe, gdzie taki sprzęt może okazać się po prostu bezcenny. Szczególnie dla osób albo robią regularnie jakieś wywiady, albo robią jakieś notatki głosowe, czy to zawodowo, czy po prostu zapisują swoje złote myśli. Chcą zawsze mieć możliwość nagrywania dźwięku wysokiej jakości w każdych warunkach i jest to takie niewielkie, bardzo płaskie, leciutkie urządzenie, które możemy nawet przypiąć sobie do naszego telefonu i mieć zawsze przy sobie. I wtedy nagrywanie możemy włączyć dosłownie jednym przyciskiem w ciągu sekundy i mamy nagrany dźwięk wysokiej jakości. Natomiast do poprawnego i pełnego działania wymagany jest także smartfon z zainstalowaną aplikacją Cloudnote, ponieważ trzeba je ze sobą sparować i wtedy mamy dodatkowe opcje, o których powiem Wam za chwilkę. Posłuchacie oczywiście próbek dźwięku, jak to u mnie, i będą próbki z bliska, z daleka, a także z zakłóceniami, żebyście wiedzieli, jakie są możliwości tego właśnie urządzonka. Ok, zobaczmy sobie po kolei. Kartonik zawiera podstawowe informacje, natomiast ten dyktafon zdobył szereg nagród i wyróżnień, warto to wiedzieć. Przeznaczony jest tak do telefonów z Androidem, jak i z systemem iOS. Posiada łączność Bluetooth, bo właśnie tak paruje się z naszym telefonem. Bluetooth jest w wersji 5.0, a wbudowana bateria ma 400 mAh. Nie zabrakło też instrukcji, informacji gwarancyjnych czy kodu do pobrania software'u, gdzie mamy opisane w kilku językach, jak korzystać z urządzenia, ale mamy też osobną instrukcję w języku polskim. Więc tutaj myślę, że każdy sobie poradzi z samym parowaniem, bo korzystanie jest banalnie proste. Mamy tak aplikację w App Store, czyli dla posiadaczy iPhone'ów, jak i Google Play w Androidzie. Za chwilę zobaczycie w praktyce, jak to urządzenie po sparowaniu odpalić, jak to działa. I w zestawie taki przewodzik USB typu C, a druga część ma specjalne styki do urządzenia, ponieważ jest zbyt płaskie, nie zmieściło się tam gniazdo. I ten kabelek ma 60 cm, służy do ładowania urządzenia oraz też do transmisji danych z wbudowanej pamięci. Standardowa gumowa izolacja i na samym urządzeniu mamy właśnie takie styki, że ten kabelek się tutaj podczepia magnetycznie i wtedy sobie to możemy doładować. Swoją drogą, jaka ta bateria tutaj musi być płaska, to jest wręcz niesamowite, a dodatkowo jeszcze mamy ukrytą wbudowaną pamięć. Nie wiem, czy moja waga jest na tyle dokładna, żeby w ogóle zważyć to urządzonko, natomiast obudowa jest metalowa, no i waży parę gramów, ok. 30 gramów. Natomiast nie jest to mimo wszystko dużo. Mamy w zestawie także specjalne magnetyczne etui. Jest to taki MagSafe z miejscem na podłączenie ładowania. Tak więc dla posiadaczy iPhone'ów fajna opcja. Ja akurat iPhone'a nie mam. Tak to wtedy wygląda. I załóżmy, że mamy tutaj iPhone'a, to takie coś nam się tutaj przyczepi magnetycznie i będzie po prostu z nami podróżować. A dla całej reszty świata jest taki adapterek. Mamy taki ring, który możemy sobie przykleić na taśmę dwustronną bezpośrednio do obudowy telefonu i wtedy też magnetycznie nam to się tutaj po prostu przyczepi i będzie na miejscu. Więc też jest tutaj jakaś opcja do skorzystania z tego gadżetu. Zobaczcie sobie, że to nawet przez ten papier się tutaj przykleja i nie odpada, więc będzie trzymać się dobrze jakby co. Ok, i jeszcze garść informacji. Jakbyśmy chcieli podładować urządzenie, to po prostu musimy przyłożyć do styków ten kabelek. On tutaj tylko w jeden sposób poprawnie się mocuje. Jeśli byśmy próbowali to zrobić w złą stronę, to będziemy czuć odpychanie, a jak w dobrą stronę, no to się przyciągnie. Wtedy podłączamy sobie albo do powerbanku, albo do jakiejś ładowarki i kiedy podłączymy urządzenie do ładowania, to świeci się tutaj kontrolka. Natomiast w tym momencie naładowany jest do pełna, więc się już ładować nie będzie. W software'ze możemy wybrać, czy urządzenie zawsze jest w trybie gotowości, czy się wyłącza po jakimś określonym czasie. A samo sterowanie jest banalnie proste, ponieważ wystarczy przez sekundę przytrzymać ten przycisk. Jak przytrzymam, poczuję lekką wibrację, taką pojedynczą. Wtedy zapala się tutaj czerwona dioda, która sygnalizuje nagrywanie. I teraz, żeby wyłączyć, przytrzymuję ponownie
I mam podwójną wibrację, lampka się wyłącza, nagrywanie zostało zatrzymane i w tym momencie nagranie jest przechowywane w wewnętrznej wbudowanej pamięci, która ma tutaj 64 GB i dopiero w momencie uruchomienia aplikacji zostaną te pliki zsynchronizowane, czyli urządzenie prześle pliki poprzez Bluetooth. No i mam jeszcze drugą funkcję, jeśli ten suwaczek przestawimy w taki tryb, że pojawi nam się czerwone pole, wtedy mamy tryb przechwytywania rozmów telefonicznych, czyli jeśli ja sobie włożę z powrotem urządzenie do etui i rozpocznę nagrywanie, no to po prostu zostanie przechwycona rozmowa telefoniczna. Oczywiście, jeśli byście kogoś nagrywali, no to dobrze byłoby mieć zgodę tej drugiej osoby, czyli ma to sens w przypadku chociażby jakichś wywiadów nagrywanych przez telefon. Czy z tego skorzystacie, to już jest inna kwestia. Po prostu jest taka funkcja i warto o tym wiedzieć. Powracając suwaczek do pozycji pierwszej, mamy znów tryb standardowego dyktafonu. No i czas na odrobinę testów. Oczywiście ja już wiem, czego się spodziewać po tym urządzeniu, natomiast postaram się Wam teraz przekazać tą wiedzę jak najlepiej się da. Na początek będzie cisza w tle, nie będzie żadnych zakłóceń, do tego przejdziemy za chwilkę. I rejestrator mam przyczepiony do telefonu, więc po prostu odpalę nagrywanie, przytrzymuję przycisk przez sekundę, aż poczuję wibrację. I jest czerwona dioda, czyli w tej chwili się nagrywa. No i kładę urządzenie sobie tutaj jakieś pół metra ode mnie. W tej chwili macie jeszcze dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego i przenosimy się na dźwięk, który będzie nałożony na film z urządzenia Plodnote. Więc stwierdźcie sobie, jak to tutaj brzmi. Oczywiście teraz siedzę bokiem do urządzenia, więc dźwięk może też być nie do końca w porządku. Natomiast teraz przełożę sobie ten rejestrator na wprost, czyli tam mniej więcej gdzie jest kamera. Ok, natomiast odległość wzrosła już do około metra. No, bym powiedział, że nawet trochę ponad metra, więc stwierdźcie, czy cały czas słychać mnie wyraźnie, czy ta próbka brzmi ok. I teraz zrobimy jeszcze inny eksperyment, ponieważ urządzenie przekładam z powrotem tutaj, a ja udam się na drugi koniec pokoju. Ok, próbeczka cały czas się nagrywa, ja staram się mówić cały czas tak samo, tylko mikrofon muszę ze sobą zabrać. Myślę, że mi na to pozwoli ten zasięg. Ok, jestem już w drugim końcu pomieszczenia. Jestem w tej chwili od urządzenia jakieś dobre 3 metry i stwierdźcie, czy cały czas słyszycie mnie dobrze. Tak więc tak mnie słychać, jeśli nie ma w tle żadnych zakłóceń, ale może włączmy jakąś muzykę. Ok, poszło odtwarzanie muzyki, głośniki, komputer są blisko telefonu, bo około metr. Natomiast stwierdzić, czy ta muzyka przeszkadza w tym, co się nagrywa. Czy mój głos cały czas dociera do Was bez zakłóceń, czy cały czas mnie rozumiecie? No i włączyłem jeszcze jeden zakłócacz. W tej chwili jest to dźwięk odkurzacza. Próbka z mojego mikrofonu krawatowego w tej chwili do Was idzie. I wracamy na próbkę z Plodnote'a. Zauważcie, czy ten dźwięk przeszkadza. A w międzyczasie ja sobie podejdę z powrotem bliżej urządzenia, no i słuchajcie, co się będzie działo. Ok, uciążliwy odkurzacz wciąż jest włączony, ja sobie siadam, no i przesuwam się bliżej tego urządzenia, cały czas nagrywa i myślę, że możemy tę próbkę zakończyć. Mieliśmy sprawdzone w kilku sytuacjach, więc wyłączam nagrywanie i zobaczymy, jakie nam z tego zrobi tutaj to AI podsumowanie. I teraz biorę telefon i mam tutaj tą próbkę z Plodnote'a. Ona się właśnie ładuje, synchronizuje. Natomiast to samo, jak chcę, mogę podejrzeć na komputerze. Ok, próbeczka kończy mi się tutaj transferować. Teraz powinna być widoczna też tutaj w tym software'ze. Ok, jedna się pojawiła. Mamy główną próbkę. Czyli w tej chwili się nagrywa. Ok, dobra. To mamy potwierdzone, że się już wgrało w chmurę. Czyli mam to na koncie i na mobilnym, i na desktopowym. I teraz mogę kliknąć magiczny przycisk Generate, który mi tutaj wygeneruje podsumowanie. Ok, nagrywam Wam też ekran, żebyście dobrze to widzieli. Tak więc robimy Generate. No i oczywiście tutaj cały ten software, cała ta magia działa w chmurze, dlatego chwilkę na to poczekamy, żeby nam się to przetworzyło. W międzyczasie zobaczcie, jak to wygląda w telefonie. Mamy tutaj bezpłatne 300 minut miesięcznie. Jeśli chcemy więcej, możemy dopłacić. Mamy tutaj wszystkie nagrane pliki. Mamy informacje o urządzeniu, aktualizacje i tak dalej. Tak więc muszę powiedzieć, że software jest całkiem ok. I ta wersja na telefon, jak i ta wersja desktopowa. No ok, i chwilę tutaj myślało i się wygenerowało. Mamy podsumowanie,
czyli test nagraniowy, porównanie Flow Note. Oczywiście tutaj czasami jakieś błędy się zdarzają przy tłumaczeniu z mowy. Oczywiście miał być Cloud Note, ale ok, wiemy o co chodzi. Kontra mikrofon krawatowy w różnych odległościach i zakłóceniach, muzyka, odkurzacz. Bardzo fajnie nam tutaj właśnie to podsumowało, czyli mamy test nagrania, warunki akustyczne, równolegle używany, czerwona dioda, aktywne nagranie, wszystko mamy, co tutaj mniej więcej mówiłem. Przeniesienie z powrotem bliżej, ok. Ocena słyszalności i jakości dźwięku bez zakłóceń. Dobrze, test zakłóceń, muzyka w tle. Ok, oczywiście nie ma tutaj jeszcze moich wniosków, no bo to już sobie odsłuchaliście na nagraniu, jak to wyszło i sami mogliście te wnioski sobie wyciągnąć. Natomiast mamy chociażby, jakie były tutaj formy zakłócania, jaka była metodyka, czyli pół metra, metr z haczykiem i 3 metry, kierunek bokiem na wprost. Powiem Wam, że bardzo fajnie tutaj to wszystko przeanalizowało, co ja przez te około 6 minut mówiłem. Dane i fakty kluczowe, no powiem Wam, że mamy to naprawdę fajnie rozpisane, więc takie podsumowanie wygląda nieźle. Mamy potem coś takiego jak Meeting Highlights, czyli takie najważniejsze rzeczy, nagłówki, esencja testu nagrania w realnych warunkach, oceniaj mikrofon po separacji głosu, priorytetem jest kierunek, ustawienie, testuj w hałasie, czyli mamy takie tutaj podpunkty, co było istotne, co zostało tutaj przetestowane. No i transcription, czyli po prostu zostało to przełożone z mowy na tekst. I w tej chwili możemy to sobie łatwo na przykład przetłumaczyć, zaznaczyć, skopiować i mamy to podzielone na takie mniejsze porcje. Tak więc powiem Wam, że wypadło to naprawdę dobrze. No i jak wyszło to w praktyce, mogliście ocenić. Mam nadzieję, że ten test się przydał, ponieważ starałem się tutaj jak najlepiej przekazać Wam możliwości tego niewielkiego urządzenia, które w praktyce naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyło. No i odnośnie tej próbki, którą Wam nagrałem, to zwróćcie uwagę, że tak, jakość dźwięku może nie była aż tak perfekcyjna jak przy mikrofonie krawatowym, ale software działa tak, że nieważne czy byłem blisko mikrofonu, czy w średniej odległości, czy naprawdę daleko, to poziom dźwięku, czyli ta głośność praktycznie się nie zmieniała. Software dbał o to, żeby śledzić mój głos, wzmacniać go na bieżąco i nawet pomimo włączenia głośnych hałasów, które wydobywały się bezpośrednio przy samym urządzeniu, czyli te hałasy nie zostały w żaden sposób wycięte ze ścieżki, to jednak cały czas możecie zrozumieć, co ja mówię bez większego problemu. Więc myślę, że to jest kolejny plus dla tego właśnie urządzenia. Opcji mamy tutaj całkiem dużo, to menu jest rozbudowane. No i jeszcze uzupełniający test. Chciałem zobaczyć, jak urządzenie poradzi sobie ze zrozumieniem z innego języka niż język polski, ponieważ z polskim poradziło sobie bardzo dobrze, a z angielskim powinno sobie poradzić jeszcze lepiej, no i tak też było. No i tutaj jako wzorzec odtworzyłem pewną dość słynną rozmowę, znaną z trzeciej części Star Warsów, czyli z Zemsty Sithów, rozmowa Anakina z kanclerzem w operze. No i tutaj powiem Wam, że po pierwsze bardzo ładna transkrypcja, po drugie bardzo sensowne podsumowanie, uporządkowanie całej historii, zaznaczenie najważniejszych faktów. Oczywiście ta druga próbka to już tak bardziej na wesoło, natomiast chciałem sprawdzić, jak to wyjdzie w praktyce, no i sprawdziłem i myślę, że efekt końcowy jest naprawdę zadowalający. Tak więc to niepozorne urządzenie potrafi naprawdę wiele. Warto jeszcze poruszyć kwestię bezpieczeństwa danych, ponieważ Cloud Note dba także o naszą prywatność oraz bezpieczne zapisywanie i przechowywanie danych w chmurze. Tak więc mamy zgodność z przeróżnymi aktualnie używanymi i wymaganymi systemami ochrony danych, takich jak chociażby RODO i inne. Dane są szyfrowane na kilku poziomach i przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Podsumowując, jest to ciekawy i rozbudowany gadżet, który może się przydać do wielu zastosowań. Tak więc ceny tego gadżetu macie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, chociażby zostawienie łapki w górę. Możecie też napisać komentarz, udostępnić film. Będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.